Dostaję od Was masę wiadomości, że wyglądam jak Halsey, dlatego dzisiaj przetestujemy to w maksymalny możliwy sposób i odtworzę jeden z jej make-upów, tak więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeśli ktoś nie śledzi mnie na Instagramie, to może nie wiedzieć, o co chodzi, a mowa o tej peruce. Kupiłam ją kilka dni temu i ogólnie ja jestem w niej zakochana i Wy chyba też, bo dostaję od Was wiadomości i też odbiór ostatniej foty pokazuje mi, że chyba Wam się podobało. W każdym razie pytałam Was, do kogo jestem podobna, ale też dostałam sporo takich wiadomości prywatnych, że właśnie przypominam Wam Halsey i dzisiaj będziemy to testować. Z ciekawości weszłam i wyszukiwałam Halsey na YouTubie i znalazłam jeden filmik, w którym właśnie nie dosyć, że ma grzywkę, zieloną perukę, trochę bardziej wyblakłą niż moja, ale się nada. To jeszcze robi tam zarąbisty, taki mega artystyczny make-up, więc dzisiaj sobie to zrobimy. Niestety nie mam żadnych jej kosmetyków, czaję się na kilka rzeczy, ale na razie po prostu tak wyszło, więc będę improwizować, słuchajcie. Twarz już mam zrobioną, bo ona też na filmie już chyba ma zrobioną twarz, bo jej nie maluje, a zaczyna od razu od oczu, tak więc zaczynamy. Halsey, and we are back. I'm going to be showing you how to do another full face look with my About Face products. Now, we're not going to be doing any old regular look today. We're going to be getting into some very adventurous, advantageous, hyperbolic, extravagant, crazy stuff. Now, one of my favorite things to do on red carpets is to do a full editorial look, which means sometimes breaking makeup rules. I've done my own makeup for red carpets for a while now, and one of my favorite looks is my AMA's look from 2019? I don't remember. Powiem Wam, że tego nie wiedziałam i mega szacun za to, że robi sobie sama te make-upy, bo w sumie wyglądają jakby robił je, wiecie, jakiś super pro. Znaczy nie, żeby ona nie była super pro, ale jakby zazwyczaj zakładamy, że takie gwiazdy mają swoich wizerzystów, tak więc mega. Więc się w sumie nie dziwię, że wydała swoją markę kosmetyków. So the first thing that we're going to be doing is we are going to be taking the Fluid Eye Paints, okay? They're amazing. Am I holding them upside down? I am. Okay. Z racji tego, że nie posiadam żadnych takich farbek, ani też takich zwykłych farb, stwierdziłam, że zrobimy sobie po prostu mały miks, pobawimy się w małych chemików i będę kruszyć cienie na to i będę to mieszać z Duralinem i zrobimy sobie sami takie wodne cieniofarbki. I'm going to be taking all of these and I'm going to be putting giant dollops of them on the back of my hand. This is Smoke Signal. It's like a beautiful forest green. So now the next color I'm going to be taking is White Noise. And then we are going to be taking Lost Unfound. So what I'm going to do is I'm going to take a little bit of this green and tap it into the white. A little bit of this beautiful midnight blue and tap it into the white. Ja biorę paletkę Nikity i z tej paletki wygrzebię sobie ten zielony i pomerdam go tutaj już zaczęłam dziubać, z tą paletką i z tym takim zielono właśnie turkusowym. Mam nadzieję, że wyjdą mi podobne kolory. To co robię, to po prostu niszczę jakby ten cień i potem będę mieszać z tym płynem. Tak więc zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Żeby trochę rozjaśnić ten cień, dam tej białej bazy, którą zrobiła zmalowana i tu też wyłożę. And the fun thing about editorial looks is that they're super adventurous. So I'm just going to start by taking a little swoosh like that. I'm just putting it just below my brow bone. I'm going to do the same on the other side. A messy sort of splotch, okay? Okej, wygląda to tak i to jest właśnie cień zmiksowany z Duralinem. Ewidentnie widać, że Halsey jest też artystką, ale nie tylko jakby muzykiem, ale także malarką. Tak więc naprawdę fajny koncept. W ogóle mega mi się podobają te kosmetyki, więc coś czuję, że będę musiała sobie coś zamówić. Jeśli coś macie, to dajcie znać. I w ogóle jak to wychodzi z cłem i takie tam. I'm gonna take this green, this gorgeous green. And I'm gonna go ahead and, what should we do? Should we do a little, let's do an underline with the green. That could be cool. Teraz zielony, w ogóle ona wszystko robi jednym pędzlem, to też jest niesamowite. I ten zielony to będzie jakby sam cień z paletki NYX-owej. Z tej. Muszę go trochę dodrapać. To był ten kolor. Okay.
I'm just lining from my inner corner and doing it out kind of like that. Now see, initially it looks terrible because that's the point. It's supposed to. We're gonna get into a little bit of lost and found. And I'm just gonna put that in the inner corner, in the outer corner, and use it sort of like an eyeliner. Myślę, że cień to jest Be Perfect Carnival i cień Mood wygląda identycznie jak to, co ma Halsey, tak więc lecimy, rozwalmy ten cień też. Ma być tak, zewnętrzny kącik i zjeżdżamy trochę jako eyeliner. Zawsze przy tego typu makijażach mam mega fany, szczególnie gdzieś w środku makijażu, bo zawsze to jest ten moment, kiedy zastanawiam się, czy to już nie jest too much i czy coś z tego będzie, ale nauczona też doświadczeniem wiem, że kiedy już wydaje nam się, że już jest dramat, to po prostu trzeba robić dalej i czasami efekt końcowy może zaskoczyć, tak więc co jest dalej, Halsey? Makeup has no rules. Do everything wrong. Forget what anybody tells you. All the artists are gonna come for me for saying that, because they believe in makeup has rules, but I do not care, because I don't. I'm gonna take this dark again. I'm gonna go under my brow bone like that. Now we're getting somewhere, baby. Dobra, co dalej? Ten make-up będzie ogólnie super szybki, słuchajcie, bo tu w ogóle nie ma żadnych poprawek. Jedziecie, siup i już, im bardziej messy, tym lepiej, tak więc idealny makijaż dla początkujących. Now I'm going to be using my black shadow stick, Kill the Lights. I know, very clever because I'm a musician, so I named it that. And I obviously used this one before because I love it. And I'm going to just be going in right here to give myself a fierce little cat eye shape by bringing that corner in. Okej, mam czarną kredkę, moja jest niestety trochę, no nie jest taka gruba, ale myślę, że i tą damy radę. Now we're not done. Oh, believe me, we are not done. Okay, so this is my favorite color of the shadow sticks. It's called Acidic. It's like a gorgeous lime green. And I'm going to be taking this little crayon and just filling in this little gap here. Okej, ja pomieszałam kolor jeden z paletki Paese, lemon i dałam trochę też neonu z Be Perfect, żeby był taki bardziej zielony. I wszystko jest wymerwane. Słuchajcie, naprawdę widzicie? Artista. And do you see how fast I'm going? Like, you're not really supposed to think too much. Like, just kind of go with your gut. And if it looks bad, you can either fix it or take it off. That's the thing about makeup, right? Is it's not permanent. So you should be experimenting a little bit and having some fun. Jeśli miałabym wam dać tipa, to polecam dawać jakby dużo Duraline'u, żeby ten produkt był taki bardzo mokry i wodny, bo wtedy jesteście w stanie uzyskać taki właśnie farbkowy vibe. Przy tego typu make-upie, gdzie używamy Duraline'a i cienia, muszę teraz chwilę poczekać, bo widzę, że to wszystko jest takie bardzo wilgotne, więc poczekam, aż trochę wyschnie. And now for the fun part. We are going to go in and make this eye look like an actual painting. And the way we're going to do that is we're going to add small highlights on the shapes that we created. So I'm going to take white noise. Ja znowu użyję sobie bazy, jest to w sumie coś, co najbardziej nada się do tego typu rzeczy. Też mam mały pędzel ze sklepu plastycznego. Don't get it in the bangs. I'm obviously not used to having bangs, but here we are. Okay, and do you see where we're at? Pure watercolor goodness. That's just a delicious. Ooh, let's give me a little. Let's brighten up in the corner a little bit. Fierce. Ugh. Moving on. The eye is done.
I can't believe it was done so fast, but here it is, and here we are. Okay, so now I'm just gonna give myself like a really basic nude lip. I am going to take Cradled, I think it's Cradled. Yeah, Cradled, which is like my brownie nude kind of. When your eye is so colorful like this, you should probably keep the lip a little subdued. I almost could just leave it like this, but I am going to put a little bit of lip color over it. This is Slumber. We love Slumber. Slumber is a great painted lip color. Obrysowałam usta już, no ta kredka już jest wykończona na maksa. Jest to Lipmatic 08, bo miała być taka ciepła, więc to jest idealny kolor, tylko niestety no już to nic nie ma. Biorę teraz też matową pomadkę, to akurat jest Eveline. Pierwsze co wzięłam z brzegu. I chyba nawet trafiłam. To jest taki ciepły brąz. Now for a look like this, I would usually keep my face pretty matte, or I would go in and I would do a pretty serious contour just to give my face that like sculpted look, but I am going to go in and give myself a little bit more highlight just because I feel like it. This is This Bliss. It is a gorgeous white holographic pearlescent highlight, which I think will do really nice with the white hair. White holographic. Dobra. Ogólnie nie wiem dokładnie jak wygląda ten jej rozświetlacz, ale mam coś takiego, to jest paletka z Fenty, dosyć stara i bym powiedziała, że to by się nadało, to właśnie tak świeci na niebiesko, więc spróbujemy z tym, wydaje mi się, że będzie najbardziej podobny. I think I might even take some of this and dab it on to the center of the eye. That was a good choice. I'm glad I did that. Okej, powiem wam, że to wydawało mi się kiedyś lepsze. Teraz jest takie dosyć suche. I powiem wam, że tak mało. Myślę, że roztarte na policzku będzie spoko, ale zdecydowanie na środek oka dałabym coś bardziej błyszczącego. No tutaj tutorial Halsey nie jest, wiecie, jakiś tak super mega też dokładny. Znaczy dokładnie nie widzimy na przykład tak mega blisko oka, więc nie wiem dokładnie co tam się dzieje, ale dałabym na przykład jakieś toperki z Mio, czy coś w tym stylu, więc tak zrobimy. Paletka Instaglow i tutaj dam Pavo, czyli ten mój rozwalający się. I teraz spróbujemy ten rozświetlacz dać na twarz i zobaczymy, czy to mi się będzie podobało. Pamiętam, że kiedyś tą paletkę lubiłam, dawno jej nie używałam. Okej, na twarzy wygląda spoko. Nie wiem, czy jej rozświetlacz jest niebieski, ale mój jest. Taki bardzo chłodny niebieski w sumie. Pytanie, czy będziemy się konturować, czy nie. Mam wrażenie, że ten ogólnie film jest skupiony głównie na oczach, więc widzę, że jesteśmy już na końcu filmu. Everyone makes fun of me and says that my nose highlight is always too much, but yeah, if it's too much, you can go in and clean it with a beauty blender. Right? Nie ma czegoś takiego jak too much. Okay, so here we are. So far, we have a little bit left to do. Just a little bit. I'm gonna set the look. Ostatnie, co ona robi teraz na wideo, to jest fixer, więc najbardziej zastanawia mnie to, czemu nie maluje rzęs. Pytanie, może ma pomalowane, ale tego nie widać, bo kadr jest dosyć daleki. Tak więc ja wykończę już ten make-up poza kamerą. Rzęsy, trochę konturu, bez różu, bo ona nie ma zdecydowanie, więc tylko delikatny kontur. No i peruka i piegi, no bo Halsey ma piegi, ja nie i myślę, że też właśnie peruka plus piegi sprawia, że faktycznie gdzieś tam może do Halsey jestem podobna, tak więc zaraz wracam. Okej, słuchajcie, look jest skończony, ja jestem zakochana. Ogólnie wydaje mi się, że całkiem dobrze mi poszło i że serio jestem podobna gdzieś tam. Ten look ogólnie jest mega. Ja kocham takie hardkorowe, strasznie takie luźne w sumie make-upy, bo nie ma tutaj co się spinać przy tego typu lookach. W każdym razie piszcie mi koniecznie, czy jestem podobna do Halsey, czy nie. Jak to według Was? No i co sądzicie o make-upie? Ja ogólnie uważam, że jest to super opcja, szczególnie na zbliżający się lockdown. Będziemy siedzieć w domu, tak więc nie ma nic lepszego niż eksperymentowanie z make-upem, no bo kurde, on jest zmywalny, więc możecie totalnie szaleć, a potem się zmyć, bo nie zostanie Wam to na zawsze. Tak więc gorąco Was zachęcam do takiego eksperymentowania. Pobawcie się,
jakby nasza twarz to płótno, nie? Pamiętajcie. Tak więc czekam na wasze makijaże. Jeśli w trakcie kolejnego zamknięcia poczujecie jakiś przypływ inspiracji i zechcecie walnąć sobie na twarz, nie wiem, cokolwiek i jeszcze będziecie chcieli się gdzieś z tym podzielić na Insta na przykład, to koniecznie mnie oznaczajcie. Ja z chęcią zobaczę, co tam będziecie tworzyć. Piszcie mi koniecznie, czyj look mam odwzorować następnym razem, a ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Pa!